Przyjechaliśmy dzisiaj na południe Szwecji do budynku Frame Garden. Jest to jeden z najbardziej aktywnych budynków w tej części tego kraju. Będziemy się przeprowadzać śledztwo wraz z Jessiką i Danielem, czyli łowcami duchów ze Szwecji. Pomogą nam przetłumaczyć angielskie zdania, angielskie pytania na język szwedzki. Mam nadzieję, że dzisiejsze śledztwo będzie bardzo obiecujące. Zanim jednak rozpoczniemy, zapoznajmy się z historią tego obiektu. Jest teraz z nami Grzegorz. Grzegorz, dojechaliśmy do Frame Garden. Czy dotarłeś do historii odnośnie tego miejsca i mógłbyś opowiedzieć co nieco o nim? O samym miejscu można znaleźć dużo informacji, jednak też trzeba brać na poprawkę, że mogą być to legendy lub też półprawdy, więc też nie jestem pewien, czy wszystko, co tutaj opowiem, będzie rzetelne i prawdziwe, co będzie miało potwierdzenie w jakiejkolwiek historii czy jakichś dokumentach, więc tutaj też biorę na poprawkę, że trochę mogę opowiedzieć bardziej sensacyjnie, ale nie mam na celu wprowadzać widzów w błąd. Tak więc historia tego miejsca zaczęła się około 1700 roku, kiedy ten dom został postawiony dokładnie tutaj. Jednak niech nie zmyli Was ten sielski krajobraz, w którym dzisiaj nagrywamy nasze ujęcia, ponieważ 100 lat przed tym, zanim w ogóle ten dom stanął w tym miejscu, było ono świadkiem orgii okrucieństwa i mordów. Były tutaj swoiste polowania na czarownice i to nie jako przenośnia, tylko było to w sensie dosłownym, ponieważ poszukiwano tutaj ludzi, którzy byli posądzani o konszachty z siłami nieczystymi i używanie magii. Tak więc wielu z nich miało w tych okolicach i w lasach koło Vermland zostać ściętych za pomocą różnego rodzaju urządzeń, a także spalonych na stosach, ponieważ tak dawniej uznawano, że jedynie zabicie osoby posądzonej o konszachty z diabłem może ją ocalić od potępienia. Nie wiem, w czym miało to niby pomóc, ale tak kiedyś uważano. Więc później, po tych czasach można uznać, że ta ziemia jest przeklęta. W 1700 roku, już wspomniałem, stanął tutaj ten dom i później również on się nie cieszył dobrą sławą, ponieważ trafiał tutaj wielu starszych ludzi, którzy już byli nieuleczalnie chorzy i w tych 4 ścianach mieli dokonać końca swojego życia. Więc możemy przypuszczać, że jakieś dusze się mogły tutaj zagubić od tamtego czasu, kiedy tutaj kończyły swój żywot. Jednak najbardziej dramatyczna historia nastąpi w 1865 roku, kiedy to ojciec 2 dzieci zamknie w tym domu na stryżku, skazując je na śmierć głodową. Jest to związane również z tym, że dawniej medycyna nie potrafiła wyjaśnić, czym są choroby na tle umysłowym i psychicznym, więc po prostu zostało to uznane za przypadek opętania, więc te dzieci zostały skazane na śmierć z tego powodu. I była to 2 dzieci, Kerstin i Nils. Dziewczynka zmarła 12 dni po swoich 4 urodzinach, z kolei Nils żył tylko 2 lata, więc widzimy, że jest to bardzo dramatyczny przypadek. Zbrodnia. Grzegorz, znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze tego budynku. Siedzimy sobie na takim łóżeczku, kanapie i mamy obraz pewnej kobiety. Kobieta o imieniu Kerstin. Do jakich informacji dotarłeś odnośnie tej kobiety? Że wiadomo, że jest to Kerstin Eriksson, jedna z ostatnich już właścicielek tego domu, ponieważ teraz ten dom nie ma właściciela, jego zarządcą wedle woli Kerstin są lokalne władze gminy Skillingsmark, więc tutaj nikt tak de facto nie mieszka i ta kobieta tutaj mieszkała do końca swojego życia, bo zmarła w 1940 roku i od tamtego czasu już w tym budynku nikt nie mieszka, nie jest sporadycznie odwiedzany i opiekunowie cały czas pilnują, żeby wszystko w nim było tak jak należy, bo ostatnią wolą Kerstin, którą szanuje każdy opiekun, było to, żeby zachować ten dom w takim stanie, w jakim ona jeszcze go pamiętała za swojego życia.
Więc to, co widzimy jeszcze, jest praktycznie, można powiedzieć, z lat 30. i 40. ubiegłego stulecia, więc istna kapsuła czasu, w jakiej się znaleźliśmy. I jedną z takich ciekawszych historii związanych z Szesztin jest to, że ona żyła tutaj w tym domu, kiedy rozgrywały się już w nim te zjawiska paranormalne, ponieważ też ona widywała różnego rodzaju postaci, słyszała kroki, była tylko przyzwyczajona i mówiła, że nigdy nie była sama, podczas kiedy rzadko kiedy ludzie ją odwiedzali, więc częściej, można powiedzieć, spędzała czas w samotności, ale niewidzialni mieszkańcy tego domu towarzyszyli jej w codziennym życiu. I kiedy już Szesztin przewidywała, że nadchodzi koniec jej życia, poprosiła, żeby przybył tutaj ksiądz i miał on spisać testament. Pewnie zastanawiać się, dlaczego miał on go spisać, jednak pamiętajmy, że był to jeszcze XX wiek, a ta kobieta mogła się urodzić jeszcze w wieku XIX, a wtedy przywilej czytania i pisania należał tylko do wyższych sfer, więc można powiedzieć, mieszkańcy wsi niespecjalnie potrafili czytać i pisać, więc zazwyczaj, kiedy były jakieś urzędowe dokumenty, to mieli oni jedynie zaznaczyć w formie X-a, że zapoznali się z treścią tego, a osoba, która potrafiła czytać i pisać, miała im przedstawić treść danego dokumentu. Tak więc poprosiła, żeby przybył tutaj ksiądz i spisał jej ostatnią wolę jako ten, który potrafił pisać. I kiedy ksiądz spisywał testament, który mu Szesztin dyktowała, w pewnym momencie usłyszał kroki, był zaintrygowany, skąd te kroki się wzięły, jednak Szesztin mu powiedziała, że to nie jest nic dziwnego, że tutaj jest to norma, no i że były to kroki dzieci. Uchylam melonika przed Państwem i teraz chciałbym Wam pokazać strych, o którym wcześniej wspominaliśmy, gdzie dokonała się ta tragedia, jaka dotknęła dwójki dzieci, które zostały tutaj zamknięte, czyli Szesztin i Nilsa. Widzimy, że jest to dość małe pomieszczenie i ciemne, więc naprawdę ciężko sobie wyobrazić, co musiały czuć te dzieci, kiedy z każdym dniem, które tutaj spędzały, uchodziło z nich życie. Możemy tutaj też zobaczyć, że po boku na ścianie obok jest, można powiedzieć, swego rodzaju pamiątka i w niej jest tutaj wspomniane o Szesztin i Nilsie, z czego tutaj jest podana data urodzenia i śmierci Szesztin. I widzimy tutaj, że urodziła się 8 stycznia 1861 roku, z kolei zmarła 20 stycznia 1865 roku. Jest to miejsce, można powiedzieć, w które bardzo ciężko jest mi się przemieścić, bo jednak kiedy zdaję się sprawę z tego, że rozgrywa się tutaj taka tragedia, że jednak tutaj śmierć poniosły dzieci, to po prostu człowiek odbiera to zupełnie inaczej, bo jednak dzieci się nam kojarzą z czystością, niewinnością, więc kiedy dzieje im się krzywda, to jest to dla każdego normalnego człowieka bardzo trudne do wyobrażenia. Tak więc tutaj też sprawdzimy, czy faktycznie dzieją się zjawiska paranormalne, bo są informacje, można powiedzieć, że ponoć czasami słychać, jakby ktoś drapał o ściany, więc możemy podejrzewać, że być może o te ściany drapały te małe dzieci, szukając ratunku, żeby ktoś je uwolnił z tego piekła, które musiały tutaj przeżyć. Jednocześnie też chciałbym obok wskazać tutaj kolejną ciekawą rzecz, a mianowicie jest to szpilet, instrument klawiszowy podobny do pianina i fortepianu. Czasami według niektórych, co odwiedzali to miejsce, bywa, że jakby jakiś byt grał na klawiszach, jednak będziemy mieli jeszcze okazję przekonać się wkrótce o tym, czy faktycznie ktoś postanowi nas ugościć tutaj muzyką jak należy, bo podejrzewam, że w tych 4 ścianach dawniej muzyka też gościła, bo ludzie zawsze potrzebują muzyki, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Om vi har någon med oss här, gå nära det blåa ljuset. På vänstersidan är det grönt och på högra är det rött. Gör det nu. Please do something. Can you make a noise? Kan du göra ett ljud? Is someone here with us?
are you hiding in the body room? Here, when you sometimes touches the clothes. In this room, there people have died, especially in that bed over there. Watch out. This is the PMD. Okay, it was you. Yeah. Go ahead. It's me, it's me. Nils, you were the last one who died in this room. Could you please touch the antenna on the red dots? Kan du, Nils, vara så snäll och ta i antennerna, de här metallgrejerna som sticker upp, eller gå förbi här. Kan du komma emot mig? Can you please come Come closer. closer? Do something for us. You can grab my hand if you want. You can touch us. You're allowed to touch us. Yes. What do you feel right now? Do you feel something? I think chilly on my, little bit chilly on my legs. Jessica, do you? Something, also But in nothing the legs. special. Not, but Okay. not. Who are you? If you are a man, touch one of this device. Or if you're a lady, touch the device now. You can hear a bird. Yes. Oh, It's just me, it's just me, it's just me. Yes. Is it okay if I sit in your bed where you died? Czy jest w porządku, żeby Daniel usiadł na krześle, w którym You umarłeś? get angry at me? If you're angry and want me to leave, touch the devices. Touch me. Slap me. Jeżeli chcesz, żebyśmy wyszli, dotknij któregoś urządzenia, ewentualnie dotknij Daniela ręki. I know that you sometimes are moving this cloth. Czasami dotykasz tych sukni, które są powieszone tutaj. Can you do this for us? Do something for us. We are coming in peace. We just want to communicate with you. Ta klänningarna. Take the dresses. Chwyć tą suknię. Porusz ją. Did you feel something? Yeah. What did you feel? Something touched my backhead and I thought it was that one, but The curtains. but it wasn't because it was in this position. Ah. Okay. Thanks. Please touch me again. That's all right. Dotknij go znowu. To jest w porządku. Nothing. If someone here with me, if someone here with us, come closer, grab my hand, shake my hand. We are waiting for you. Czekamy na ciebie, możesz złapać mnie za rękę, uścisnąć moją dłoń. Możesz uruchomić tamto urządzenie na stole. You can go close here. Light. Zmień światło w tym urządzeniu. Gå nära till Simon, ta det här som man har i sin hand, få flera lampor att lysa. Take Simons hand. Złap moją rękę. Nie musisz się bać. Are you sitting here? Czy siedzisz tutaj? That shadow Jessica saw from this window to that door a few years ago, please show you again. Yes. Show you. Jeżeli jest tutaj ten cień człowieka, który udał się stamtąd do drugiego pomieszczenia kilka lat wcześniej, niech się pokaże. I want to see you again. Chcę cię znowu zobaczyć. That's good. If I do a knock,
Please knock back. Yeah, I heard that. I was standing here. Yeah, that And was suddenly I right heard from the knock corner. from From here. the corner, yeah. Yes. Can you do this again? Czy możesz to powtórzyć? Yeah. Once again. Or We're standing. You know, the floor is working all the time. Yeah, yes. So So if Yeah. it's difficult to explain. yes. You have to. Podłoga cały czas pracuje, więc to mogliśmy być my. If you're standing. Are you afraid of us? Czy obawiasz się nas? Är du rädd för oss? You know, it's difficult to take a breath. Yes. I can feel it right Ah, now. it's heavy. It's like Yeah. heavy. Yes. Yeah. If it's heavy, I wonder if is it the father that killed 2 children in this house? Is it you that are here for the moment? Jeżeli jest tutaj morderca, który zabił swoje dwoje dzieci, czy może dać swoją obecność? Did you hear something? No? If you're the father, please give us a sign and knocking or touch the device. Jeśli jest z nami ojciec tych dzieci, niech da jakiś znak. Rör på utrustningen om du är den pappa som dödade sina barn här. Are you here with us? Czy jesteś z nami tutaj? We want to communicate with you. Chcemy się z tobą skomunikować. Give us a sign. On the chest. I bring the Kinect. Yes. Okay, great. Daniel poszedł teraz po kamerę Kinect, żebyśmy zmapowali całe otoczenie. Dobrze wiecie, jak ta kamera pracuje, więc może coś nam się tutaj ukazać. Także, how do you feel right now? Because I can feel, you know, I'm heavy. A heavy. You know, on my chest. Yes. Here. It's too difficult to take a breath. No. It is. Exactly. Yes. I have the same feelings like Yes. this. Mamy to samo uczucie, czujemy jakby coś parło nas tutaj na klatkę piersiową i ciężko jest nam złapać tak naprawdę oddech. Please stand beside Simon. Stań obok mnie. Try to make you self-visible. Ställ dig bredvid Simon. Stań obok mnie. Show yourself. Pokaż się. It's a little bit strange. It's like On my left side. it's extended on your left side, Is it small? over the table. Is it small? Okay, it's standing over the table. Wow. Är du pappan? Are you the father? Please raise your arm. Räck upp dina armar. Jeśli jesteś ojcem, podnieś ręce do góry. Är du Okay. It disappeared. O, zniknął. Zniknął. Okay. Where are you? Please show yourself again. Pokaż się znowu. Try to make yourself visible. Gör dig synlig. Where are you standing near Jessica? Okay. I just see. Grab my hand. Złap za rękę. You can take it if you want. Yes. Grab my hand. Okay. Disappear again. It's something small is appearing No, on Veronica's left hand. Left leg. What can you feel? I can feel something is taken on my left leg. On the outside. Är du ett utav barnen som dog i huset? Are you one of the children that died in the house? If you are Kerstin, the girl,
Raise your hands. Jeśli jesteś szasztin, podnieś ręce. Oh, I don't. Oh, it's jumping up, Wow! Wow. up, and disappear. O, Wow. wspinało się i zniknęło. But it wasn't did- nothing really. No. Nothing. It disappeared to the corner. Now there's nothing in the corner at all. Ah. Can you move the curtain? Czy możesz poruszyć tymi zasłonami? Försök att flytta gardinerna. Försök att göra dig själv synlig. Try to make yourself visible. Oh, it's Again? down the chair again. Okay. There. Who are you? Kim jesteś? Vem är du? Är du Nils? Czy jesteś Nilsson? Nothing. Då. Där. Oh. Was it... fick du utslag? Ja, one. Yes, oh, okay. One light dot, yeah. Okay. Now it's up in the corner again. This. That corner in the cupboard, yeah. Who are you? If you are a child, can you touch my hand? You don't have to be afraid of me. I come in peace, like you know. It's like jumping. For the moment, you are invisible, Simon. Wow. I can see Jessica, but not you. Oh, no, they are back. Okej. It's a little bit strange. Przez chwilę zniknąłem, ale podobno się pojawiłem znowu i to trochę dziwne, także się cieszę. Show me your power, show me your energy. Grab my hand. Försök att ta tag i Simons hand. Nothing, completely Nothing. Absolutely No nothing. readings. No readings. Absolutely nothing. No. No. But Feels- did you see something on Kinect camera? Yeah, Yes. it was It was a small small figure. one. Sometimes near the chair, and not Okay. sometimes near the cupboard. Okay. And for a while it was quite big, and then it jumped up in the Maybe they corner. were watching us. Maybe this is like a safe place. Yeah, Podobno very sad. For the moment, I know you were back. You were invisible for some It time. was strange. Yeah. It was strange. Really. Wow, It no. Oh, What happened? On the the chair. On my left side. No, On the right Right. right side. Okay. If you are a child, grab my hand. Ta tag i Simons hand. It seems like he tried. Show me your house. Pokaż mi swój dom, złap mnie za rękę. Försök att ta tag i Simons hand. Try to reach Simons hand. Is it a small figure or a bigger It's small. It's one? Like a about the height of the table. Yeah. Okay. Jest to mała figura, mała It postać. looked like he tried to reach Yeah. your hand. Go ahead. Nie bój się, może złapać mnie za rękę. Försök att ta Simons hand. Ja. Ja. Okej. Han är ofarlig. Du kan ta hans hand. I want to play with you. Chcę się z tobą pobawić. Han vill bara leka med dig. Wow, nu. Is it still here? Yeah. What are you doing? Co robisz? No, Let's go. it's gone again. Or was it you, Kerstin? Var det du, Kerstin? Yeah, it appeared again. Yeah, it seems to be Kerstin. To prawdopodobnie Szasztin. Yeah, it's near the table, the chair. About the height. But she's moving Towards from, you. from the Towards chair. me. Ja. Yeah, Zbliża się do mnie. And Come go. closer. gone again. Gone. Okay, let's go at the first floor. Yeah. Yes. Okay. Okay.
Coś pojawiło się tutaj przy schodach. Two. Wow! There seems to be two of them. Can you A big and a small one. Big and a small one, yes. Ja, vinklig. can you wave to me? If you hear, om du hör mig, kan du höja dina armar? Please raise your arms if you can hear me. Jeśli nas słyszysz, unieś jedną rękę. Försök att göra någonting så jag vet att ni lyssnar på mig. Please do something so I can understand that you understand me. Wait. I will put the raincoat. Yeah. With me. Yeah. Oj. Are you here with us? Försök att ta på de här sakerna som lyser i trappen. Touch the thing that are lighting in the stairs. He disappeared. Disappeared? It disappeared, yeah. Zniknął. Okay. We just want to communicate with you. Vi vill bara prata med er. Och vi vill leka med er barn. Jak widzicie, teraz idziemy na górne piętro tego budynku. Mieliśmy 2 odczyty tutaj na kamerze Kinect, ale jak widzicie, te postacie zniknęły. O, yes. Oh, thanks. Yeah. Tack så mycket. Thank you so much. Thank you so much. Mamy odpowiedź. Var det du, Nils? Försök att tänd lampan igen om det var du, Nils. If it was you, Nils, please do something more. Jeśli to ty, zrób to ponownie. Jeśli jesteś Yes. z nami, zrób to ponownie. Försök att göra någonting igen. Eller var det du, Kersti? Om det var, if it was you, Kersti, do something again, please. Zrób to ponownie. Jesteśmy teraz przed wejściem do strychu, gdzie zaraz będzie swoją sesję robił Daniel. Metoda Estes, którą bardzo dobrze znacie, czyli ślepa sesja. Będzie siedział zamknięty na tym stryżku, będzie słuchiwał odpowiedzi. My będziemy zadawać pytania w języku polskim, angielskim i oczywiście w języku szwedzkim. Także sam jestem ciekaw bardzo, jakie tu będą odpowiedzi i co udało nam się tak naprawdę tutaj uzyskać. Is everything okay? Sätt dig. Oh. Okay. Be careful. Okay. Okay? We lock the door. Okay? Close the door. Thank you. Okay. So, So, I would like to try to communicate the spirits with 3 different languages. You can start if you want. yes. Har vi någon med oss här? Who are you? Kim jesteś? Say någonting. Say something. Powiedz coś. What? What? Co? Ja. Powiedz coś. Co? Ja. Say something. What? Yes, Oh my god, that is good. Really good. that's good. Tell me your name. Powiedz mi swoje imię. Säg ditt namn. How long? Inatt. Tonight. Tonight? What? What happened tonight? What will happen tonight? Och sen. And then. and then. Okay. Do you like this place? Czy lubisz to miejsce? Tycker du om den här platsen? Viskning. Whisper. Whisper. Yes. Szept taki. Gwizd. Oh. Mans röst igen. Again. Amen. Amen. Mans röst. Again. Man.
Ja, again. Again and again. What's your name? Tell me your name. Vad är ditt namn? Vad heter du? What's your name? Did you live here? Czy żyłeś tutaj? Det är någon som ruskar på golvet här. What? Is the floor is Shaking? shaking Right now? in the inside? Podłoga się trzęsie teraz, tak jak siedzi Daniel. What are you doing right now? It's important. It's important. It's important. What is important? Mm. What is important? Co jest takiego ważnego? Vad är viktigt? Foreigner på engelska. Forager. Foreigner. Yeah. Co kryjemy? I'm from Poland. Pochodzę z Polski. Simon är ifrån Polen. Have you ever been there before? Czy kiedykolwiek tam byłeś? Har du varit i Polen? Kvinnlig röst som jag inte hörde. A woman's voice. He didn't hear what Okej. was. Kobiecy głos, ale nie jest w stanie powiedzieć, co usłyszał. What's your name, woman? Jakie jest twoje imię, kobieta? Dum i huvudet. Stupid. Stupid? Ja, Am I stupid? Czy ja jestem... Fin röst. Am I stupid? Czy jestem głupi? Czy jestem głupcem? Vem är dum i huvudet? Vem är dum i huvudet? Who is stupid? Kto jest głupcem? Did you live here in this house? Bodde du här i huset? Oh, vänta. What happened? What has happened? 2 gånger. What happened? Two times it was like someone Jumping? jumped on the floor, so I felt vibrations. The first time was okay, but the second time, It was heavier. no, but I felt unpleasant. Yeah. Wow. Kiedy Daniel siedział... I try again. Okej. Okej. Kiedy Daniel siedział, poczuł tak jakby takie skakanie, wibracje. Na początku było to lekkie, a później jak już było bliższe, to się przestraszył. No i taka reakcja, jaka no niesamowita. Går det bra? Bardzo dobra reakcja. Is it okay? Ja, nattvard. Oj. Nattvard. What is it? What is it? I can't the English. Jag är mansröst. Night. I am. I am. And I. Who you are. Kim jesteś? Tell me your name. Powiedz mi swoje imię. Blacksmith på engelska, så smed, fast på engelska. Smith. Smith? Już jest Anglikiem. On English. Are you Englishman? Prata engelska. Speak English. Speak English? Aha. I'm talking with you in English. Rozmawiam z tobą po angielsku. Tell me your name. Who you are. Powiedz mi... Sorry. Human. Human. I know you're human. Wiem, że jesteś człowiekiem. Tell me your name. Powiedz mi swoje imię. Tell me your name. Where are you from? Skąd pochodzisz? Ingen som tittar. Barnröst. No one looks. No one can see. No one looks. Aha, okej. Nej,
samma röst igen? Nej. No. No? Did you born in Sweden? Czy urodziłeś się w Szwecji? Föddes du i Sverige? Tak, to bardzo dobra odpowiedź. Liv. Life. Life. Żyć. Mans röst. A man. Häxa. Kvinnoröst. Witch. Witch? Yes. Wiedźma. A woman's voice. Woman said Yes, witch. yes, witch. Wiedźma. Are you a witch? Czy jesteś wiedźmą? Är du en häxa? Oerhört. Can hear. Fånge. Som prisoner. Prisoner? Yes. Więźniem jest. Did you stuck here? Czy utknąłeś tutaj? How old are you? Hur gammal är du? Maybe he is exhausted. Prawdopodobnie może jest już wyczerpany. Barn som viskar. A child who whispers. Child whispers? Yes. Gwizdy dzieci są Det słyszane. var bra. En mans röst. It's Som typ värmländsk. it's going good. A man's voice. Going good. Yes, in värmländska. In dialekt. Okej. Ja. Jest to pewien rodzaj dialekt, tak jak widzicie. Słyszycie? How many spirits are here with us? Hur många andar är här med oss? Ile duchów jest z nami tutaj? Hur många är ni? Sätt dig. Sit down. Barnröst. A children. Sit down? Ja, a child. Wow, dziecko powiedziało, żeby usiąść. Okej. Do you like me? Czy lubisz mnie? Tycker du om Simon? Nu blir det kallt här inne igen. It's going, it's been cold. It's been cold. Robi się zimno w środku. Are you... Vänligt. Mans röst. Okay. Are you in the attic right now with Daniel? Czy jesteś teraz na strychu z Danielem? Är du inne i skrubben med Daniel? Can you touch him? Czy możesz go dotknąć? Du fattar. You know. Mans röst. You know. Ja, yes. Ty wiesz. Can you touch him? Can you grab his hand? His leg? Kan du ta i honom? Kan du ta i Daniel? Ta hans hand. Vi 12. We, Mans röst. with, Eller vi 12. Inte vi 12, inte vi 12. we 12. We 12? Yes, 12. 12. I can't understand it. No, No. we 12. We are 12 or something. Is it the number? 12? No, it's I I can't. don't know. Yeah, I know too. I don't know too. Are you a good spirit? Czy jesteś dobrym duchem? Skulle inte haft en kodformätare. För det känns som att någon står här inne. He wants a K2. Aha, okej. Ja, Jag får ta en kodformätare. ja, Eller något. ja. Ett ögonblick. One moment. Går det bra? Så. Går det bra? Ja. Jag skulle haft en mätare. För
kändes som att man står här i en bunt. Here we go. Oh, thanks. You're welcome. Yes, here we go again. Ligger vi den där? Okej. Okay, who are you? Kim jesteś? Blinkar det till på gult? Okay, and the K2 on the yellow. Ah, it's blinking. Yes, K2 nam teraz tam mruga. Till yellow. yellow, yes. Do żółtego. Can you make something stronger? Możesz zrobić coś... Barnmummel. Child och... Aha, okej. Ja. Czyli wiecie, dziecko robi tak... Can you play with this toy? Alltså, vad hade du förväntat dig eller vad hade du väntat dig? What have you expected? What have you- Åter till vind. What do you... Back to win or something. Det var konstigt på värmländska man. It was strange. It was strange. Yes. Coś było dziwnego, no? What do you want from us? Co chcesz od nas? Vad vill du ha ifrån oss? Everything okay? What happened? Are you praying right now? Yeah, I thought it was a figure here, so I The tried name to of Jesus. reach. Are you praying? Now I tried to reach. It is a long time. Okay. I have a feeling that someone is standing here. Behind the door. Yeah, Okay. behind the door. Is everything okay? Yeah.